Jeden z tych zapachów muszę mieć i bardzo chciałam nagrać już tę część po to, żeby się dowiedzieć, móc otworzyć karteczki i dowiedzieć się, jak się ten zapach nazywa, żeby go kupić. Nie uwierzycie w to. No nie, bo ja nie wierzę. Ja chyba muszę przytrzeć oczy, bo to jest po prostu... Nie, to już może następne testy nie mają chyba sensu. Witam Was, kochani, serdecznie na kanale Perfumowni i zapraszam Was dzisiaj na ostatnie już póki co testy w ciemno. Ostatnia dziesiątka od Oleny. Powiem Wam, że no tu to się działo i powiem Wam też na zachętę, że jeden z tych zapachów muszę mieć i bardzo chciałam nagrać już tę część po to, żeby się dowiedzieć, móc otworzyć karteczki i dowiedzieć się, jak się ten zapach nazywa, żeby go kupić. Więc zostańcie ze mną, bo będzie się działo. No i dobra, słuchajcie, jestem przygotowana, mam przygotowane karteczki. Wcześniej wszystkie zapachy testowałam na skórze swojej. Teraz robię to na paskach papierowych, tylko żeby zobaczyć, czy może wyczuję coś innego, może coś więcej. Także po to, bo wiadomo, że skóra też wpływa na ten zapach. Mam wszystko już poustawiane też numerkami, także zaczynamy od zapachu numer 11 i lecimy z tym. Szampan, bardzo słodki, morelowy szampan. I to uderza nas mega silnie i ja już pamiętam ten zapach, bo ten zapach jest dosyć zapamiętywalny. Ja w nim nic innego nie czuję, tylko ten szampan i te morele i on jest jeszcze bardziej morelowy, jak się ułoży, taki słodszy, ten szampan i to jest dosłownie zapach, słuchajcie, szampana. Tak jak otwieracie butelkę szampana i jest pewien taki zapach specyficzny, to dokładnie to czujecie, tyle że on jest morelowy od razu. Słodki. I kiedy on się ułoży, to naprawdę to jest taka cudowna, słodziutka morela. Bardzo przyjemny. Ja tu więcej absolutnie żadnych nut nie wyczuwam. Dla mnie to jest taki dwunutowiec wręcz. Myślę, że jest to na jakiejś takiej może słodszej bazie, jakiejś może troszkę gourmandowej. Ale też wydaje mi się, że na jakiejś drzewnej. Dlaczego? Bo on jest projektujący. No i generalnie baza drzewna daje dosyć dużą projekcję. Tu żadnego piżma raczej nie ma. No dla mnie to jest po prostu taki bardzo ładny przyjemniaczek, ale to nie jest zapach, który muszę mieć. O tak, więc zobaczmy, co to jest. Mam karteczkę, rozrywam. Zobaczmy, co to jest. Pink Molecule 09009 Zarco Perfume. Ja do tej marki jakoś tak nie podchodzę, bo nie wiem dlaczego. Jakieś chciałam w ciemno nawet jakieś zapachy kupić tej marki, ale nigdy mi nie jest po drodze. To kwiatowo-owocowo-gourmandowe perfumy dla kobiet i mężczyzn. Pink Molecule został wydany w 2014 roku. Nutami głowy są szampan, morela i ja to czuję. I tylko to czuję cały czas. Ten szampan też mi dosyć znika, jak się ułoży. Czuję wtedy morelę. Czarny bez i czarna orchidea, nic z tych rzeczy nie czuję. Nutami bazy są bita śmietana, no mówiłam, że coś może być gourmandowego, bo ta słodycz jest taka specyficzna. Czarna dalbergia, nie mam pojęcia, co to jest, i machoń, czyli baza drzewna. No i tak, bym też tak postawiła, bo zapach jest naprawdę projektujący, a jeżeli ktoś z Was szukał zapachu owocowego, zapachu moreli, bo morela troszeczkę fajniej brzmi niż brzoskwinia, powiem Wam szczerze, jeszcze z jakąś szampanowością, to jest świetna propozycja. Dobra, teraz kompozycja 12. Poczekajcie, karteczkę sobie od razu już naszykuję. Więcej, a co? To jest bardzo ładny zapach. Tak, to jest też zapach, nad którym tu z kolei się nad nim zastanawiam, bo on mi się podoba na początku, ale później jak się ułoży, to jest tak dosyć
Zaraz Wam wszystko powiem, zrobiłam sobie notatki, ale to też jest do zapamiętania zapach. Słuchajcie, to jest zapach na 100% różany. To jest zapach trudny. W ogóle moim zdaniem większość może go bardzo negatywnie odebrać. Dla mnie to jest połączenie, słuchajcie, szafranu i róży. Dokładnie tak. Dla mnie to jest szafran i róża. I niestety, albo stety, to robi bardzo dziwne połączenie. Ja tu sobie napisałam, że ten zapach jest intrygujący, ale jest to coś, co znam z szafy babci. Kiedy otwierałam u niej szafę, pachniała wysuszonymi płatkami róż i zbutwiałą odzieżą wełnianą. I to jest dokładnie taki zapach. Płatki róż pomieszane z butwiałą odzieżą wełnianą. No i generalnie, jak Wam to się kojarzy, trochę smrodziasznie, nie? To nie jako przyjemniaczek, ale zapach jest niezwykle intrygujący, jest inny, jest bardzo ciekawy. Jest to coś też dosyć, słuchajcie, projektującego. To nie jest taki zwykły zapaszek. No, ale niestety on teraz na przykład, ja już czuję tę nutę, ale jeszcze jest to takie dla mnie miłe. Natomiast kiedy się ułoży, to ja dokładnie czuję, kiedy otwieram tę szafę i kiedy czuję te po prostu ciuchy z tą różą. No, trudny zapach, ale bardzo intrygujący. Zobaczmy, co to jest, bo naprawdę jestem ciekawa. Chopard Rose Malaki. To ta linia butikowa chyba. Orientalno-kwiatowe perfumy dla kobiet i mężczyzn. Twórcą kompozycji zapachowej jest Amandine Clé-Marie. Nutę głowy stanowi szafran. Mówiłam, że szafran. W sercu jest róża damasteńska, a w bazie jest cedr atlaski. No i znowu, przez to, że tak, że projektują, to można założyć, że baza jest drzewna. Słuchajcie, to jest bardzo często. Jeżeli zapach jest dosyć projektujący, no to raczej jest na bazie drzewnej. Ona nadaje, wiecie, jakby najlepsze parametry, chociaż baza skórzana, tytoniowa również. Ale no jeżeli nie czujemy skóry, to raczej baza drzewna. To już mnie troszeczkę te obwąchanie nauczyło. No ale trafiłam z szafranem i różą i tak, no te dwie nuty po prostu łączą się w coś takiego bardzo specyficznego i dziwnego. Zapach, nie można przejść obok tego zapachu jakby bez żadnej reakcji, bo on jest bardzo indywidualny. Dobra, lecimy z zapachem numer 13. Ach, no tak. No tak. To też jest zapach, który się zapamiętuje, mimo że to jest zapach bawełny wyprany w polenie. I dokładnie tak napisałam. Czystość, mydło, zapach wypranej bawełnianej koszulki w proszku polena. I to w proszku polena, bo on był specyficzny, ten proszek. Nie mogłabym nosić zbyt intensywny. No, jest tu tak podane piżmo na 100%. Może jakaś nuta bawełniana, bo silnie czuć właśnie bawełnianą koszulkę, czyli wręcz jakąś odzież, więc może jest tu jakaś nuta bawełniana, nie mam pojęcia. Ale myślę, że głównie składa się właśnie z piżma takiego czystościowego i no i jakichś nut takich, które tworzą efekt bawełny. Może nuta bawełniana, może po prostu jakieś połączenie nut, nie wiadomo jakich, ale nie ma tu ani żadnej owocowości, ani cytrusowości. Nie wyczułam tu w ogóle żadnej cytrusowości, żadnej owocowości, żadnej kwiatowości nawet nie wyczuwam. Nie wyczuwam tu, nie wiem, frezji czy czegoś takiego, co mogłoby... Nic takiego tu nie wyczuwam. Bardzo intensywne, więc nie wiem, może jest jakaś baza drzewna, bo mocno projektuje ten zapach, jest intensywny, ale dla mnie nie mój styl. Zobaczmy, co to. Zobaczmy, co to. 13
The Muse Zarco Perfume, znowu marka Zarco Perfume, z 2020 ten zapach jest, zapach należy do aromatycznych. Twórcą kompozycji jest Zarco Alman Pawlow. Perfumy zawierają takie składniki jak kwiat bawełny, białe piżmo i biały ud. No i właśnie. Czyli generalnie bardzo krótki skład, tak jak mówiłam, nie czuć, żeby to właśnie było zbudowane cytrusami czy jakimiś owocami, no po prostu od razu Was uderza. Ta bawełniana koszulka z proszkiem do prania, polena, jeszcze raz się powtórzę, nie moja estetyka jednak. Zapach numer 14, słuchajcie. Ach, tutaj było to. To był ten dziwny zapach. On w ogóle na początku, słuchajcie, pachnie mi lekarstwem na kaszel, syropem na kaszel. Tak, on mi pachnie trochę syropem na kaszel, czyli czym? Pachnie mi pieprzem i kardamonem, to zdecydowanie. Może gdzieś w tle jeszcze jakaś nuta cytrusowa gra rolę, bardziej podbijając pieprzność tego zapachu. Takie jest otwarcie. Napisałam tu, że po chwili następnie zaczyna dochodzić do głosu jaśmin i brzoskwinia. Baza jest niezwykle piżmowa i miękka. Piękna kompozycja, kobieca. No, początek to w ogóle nie jest kobiecy, nie? Jest taki troszeczkę właśnie wręcz może odstręczający. Ale teraz zaczyna się ten jaśmin ujawniać. Ale to jest piękny jaśmin, bo to nie jest ten dojrzały, tylko to jest taki jaśmin jakby cały, z całym krzakiem, z łodygami, z liśćmi. O, brzoskwinia. Silna. Silna brzoskwinia. Ale ten jaśmin jednak zaczyna to wszystko przejmować tak na 100%. Tak, i też myślę, że to wszystko na takiej puchatym piżmie siedzi. Gładkim, miękkim, takim kobiecym. Ten zapach jest ładny, ale mnie nie porwał, więc zobaczmy, co to jest. I to jest Cara Mia Etienne Aigne. Dobra, nie znam. Z 2015 orientalno-kwiatowe perfumy. Czarny pieprz, kardamon, bergamotka i mandarynka. No to otwarcie tak, to czuć. W sercu jest irys, jaśmin i brzoskwinia. To irysa ja nie wyczuwam. Jaśmin, brzoskwinia, tak? Nutami bazy są olibanum, labdanum, paczula i piżmo kaszmirowe. Paczuli nie wyczuwam też, ale że to jest piżmowy zapach, to bym tak powiedziała. To znaczy, no, że na piżmie to wszystko siedzi takim puchatym, miłym, kobiecym, delikatnym. Bardzo ładny zapach, ale nie muszę go mieć. Zapach numer 15. Różę czuję. Piękną, kwiatową. I dochodzi do tego szafran. I znowu mam ten sam efekt, co miałam przy tamtym. No dokładnie, tylko że teraz pierwsza była róża, a teraz dochodzi do niej szafran, czyli pewnie w sercu jest szafran. Robi się słodkawo, ale nie od owocu, a od czegoś robi się słodko. Może... Tu nie jest tak brzydko ta róża z tym szafranem połączona. Tu jest... No inaczej. Szafran jest czymś złagodzony. Nie wiem, co to jest, ale jest słodycz. Moim zdaniem ani to nie jest wanilia, ani to nie jest tonka.
Nie wiem, z czego wynika ta słodycz, z czegoś wynika. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe. O, teraz jakby dochodził troszkę gdzieś jaśmin, ale to nie z jaśminu jest ta słodycz. Z czego jest ta słodycz? Fajnie to się łączy. A może to jest miód? A może to jest miód? Troszkę jakby? Może? Nie wiem. Tak spekuluję, bo tak jakby mi trochę zajeżdża miodem. Jak się skupię oczywiście. Napisałam sobie piękny jaśminowy zapach z dodatkiem róży. Coś fascynującego. No wiecie, u mnie to tutaj na papierku, zanim się ułoży, to nie ma szans, więc te notatki to jest w ogóle masakra. Potrzebne jak nie wiem co. Ale w ogóle słuchajcie najlepszego. Inaczej pachnie tu, a inaczej pachniał na mnie. No tak. Ja tu na tym papierku jestem w stanie wyodrębnić te nuty. One tak fajnie jedna po drugiej wchodzą i naprawdę można te nuty rozpoznać. Ale na mnie, ja sobie teraz przypominam ten zapach, słuchajcie, bo to już jakiś czas temu testowałam, a dopiero dzisiaj miałam czas nagrać. Na mnie to pachniało, jakby tam był jakiś kardamon albo liść laurowy, słuchajcie, z jakimś owocem. Zapach wybrzmiewał na mnie ciepło-korzennie i pachniał jak rosół. A dopiero później się ułożył i wybił się sam jaśmin, widzicie? I różę wyczułam, no bo piękny jaśminowy zapach z dodatkiem róży. To tutaj ja jestem w stanie wyczuć wszystko i teraz Wam powiem, ewidentnie musi być w bazie miód, bo jest on bardzo teraz charakterystyczny. Ja w ogóle tego miodu nie czułam na sobie. Czułam bardziej słodycz, widzicie, owocową, a nie z jakiegoś, ale tu już czuję, że to jest nuta miodu. Albo sama sobie już tak zasugerowałam i tak Wam mówię. Ale nie, naprawdę. Tak mi się wydaje, że tak. Bardzo ciekawy zapach i turbo pięknie brzmi na papierku. A z tego, co czytam, to na mnie dopiero jak się ułoży jest ładny jaśmin, bo jaśmin ogólnie lubię, więc mógł mi się spodobać ten zapach. A tu jakby czuję właśnie, że na początku jest róża, że później to przechodzi z szafranem, też widocznie w ogóle na mnie ten szafran nie wybił. No to jest fascynujące, słuchajcie. Dlatego papierki pozwalają moim zdaniem dużo więcej wyczuć jednak. I dlatego ja przychodzę zawsze na te ostateczne już takie moje wyczucia tego zapachu z papierkiem. I bardzo często jest tak, że jak Wam mówię na żywo tutaj, testując na papierku, co ja tam czuję, jakie nuty i tak dalej, to bardzo często nie czytam Wam notatek, bo tam jest już coś innego. Jakoś coś inaczej wyczułam, więc już mówię to, co czuję z papierka. I 90% tego, co czuję z papierka, pokrywa się na ogół z tym, co jest właśnie później w nutach, jak patrzymy sobie, co to za kompozycja, niż to, co ja tutaj napisałam sobie wcześniej, testując na skórze. Tak bardzo nasza skóra potrafi zmieniać te nuty, że naprawdę wyodrębnienie czegokolwiek czasami jest kompletnie niemożliwe. Więc trzeba uważać, nie? A przy takich testach, gdzie chciałoby się Wam jak najwięcej opowiedzieć, co się czuje w ciemno, to już jest w ogóle turbo ważne. Ale się nagadałam. No to otwórzmy i zobaczmy, co to w takim razie, bo się nagadałam. Zen Gold Elixir Shiseido. Miałam kiedyś Zen zwykły, nie podobał mi się bardzo. A ten jest orientalno-kwiatowy. I teraz tak, kadzidło jest, nie czuję kadzidła, ale jest błękitna róża. Ok. Nutami serca są szafran i jaśmin. Widzicie, w bazie jest cedr i miód. Ja nie mogę. Naprawdę, ja tego na sobie w ogóle nie czułam, a na papierku zaczęło to do mnie wszystko, do tego nosa dolatywać. Widzicie?
To jest właśnie to. Te papierki to prawdę Wam powiedzą, co się... Tyle, że nie powiedzą Wam, czy Wam się zapach podoba, czy nie. No bo żeby zapach się podobał, to trzeba poczekać na wszystkie fazy. Też po to są te wcześniejsze testy, po to jest te na skórze. Jak się układa na skórze, wiecie, później jak chcemy jakiś zapach kupić, to nieważne jest, co w nim jest, tylko jak się nam na skórze układa, tak? Ja teraz po prostu tylko tak się bawię w takie zgadywanki, a nawet Wam dzisiaj się nie bawię w zgadywanki typu, czy to mainstream, czy nie. Nie wiem czemu, zapomniałam o tym, także wybaczcie mi, bo już przeszliśmy połowę, a ja o tym totalnie zapomniałam. No ale dobra, uznajmy, że do tego momentu uważałam, że to wszystko to jest nisza. No bo w sumie to tak pachnie, a to nieprawda, bo jest to mainstream, więc zobaczcie, jak z mainstreamu zapachy są złożone, albo jak potrafią być złożone. A się nagadałam, lecę dalej. Lecimy teraz z 16 i pamiętam, że to jest zapach zagadka. Pamiętam, że nic z niego nie pamiętam, znaczy pamiętam go, pamiętam jak trudny jest, jak dziwny i jak praktycznie niemożliwe było mi na skórze wyczuć. Ojej, ojej, czuję drzewo. Benzoes, coś takiego, to mnie uderza. I tak, tutaj też żywice jakieś. Miętową paczulę, no tak. Z jakimiś owocami. No tak, ale dziwnie, ale dziwnie. Początek jest bardzo drzewno-bursztynowo, właśnie paczulowy. Ale ta paczula, wiecie, że to jest paczula, ale ona jest faktycznie miętowa. Dziwny efekt. Ojeju, te żywice to jest aż takie ociekające, mocne. Benzoes właśnie jakiś. Takie połączenie, o Boże, aż ból głowy normalnie, dziwne to jest, ale słuchajcie, ja nad nim dumałam i dumałam, nie? Jak go rozpyliłam, myślę, Jezu, ja coś, później jak się ułoży właśnie, ja coś tak skonstruowanego już znam i raczej mam. Albo miałam, albo testowałam i zaczęłam to mocno kminić. Zaczęłam kminić, zastanawiać się, co to może być i zaraz Wam coś przyniosę. Mianowicie Mauboussin Histoire d'Eau. Ja zaraz Wam powiem, o co mi chodzi, ale ja sobie psiknę tym perfumem moim. One są inne, ale jest taka baza. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego tak wzięłam. Nie wiem, to chyba tu powinno iść. Tak, ale jest bardzo taka dziwna i podobna baza zapachu. Nie wiem, to nawet nie jest kwestia, że w bazie są te same nuty, tylko że po prostu konstrukcja tych zapachów jest do siebie niezwykle podobna. I one oba są dziwne, bo Histoire d'Eau jest bardzo dziwnym zapachem, przepięknym i tak intrygującym, brzmiącym niszowo, z najwyższej półki. I to dokładnie jakby ktoś, one są, no mają coś wspólnego ze sobą, słuchajcie, niewymownie. Bardzo, co napisałam? Bardzo, bardzo dziwny zapach. Gdzieś cicho szepcze brzoskwinia z jaśminem, ale nadal zapach silnie ambrowy. Delikatnie czuję też kwaskowatą śliwkę. Tak, ona później dochodzi i jest taka dziwna, taka niespodziewana. Zapach też silnie drzewny. To jest tak samo dziwny zapach, napisałam sobie, właśnie jak Mauboussin Histoire d'Eau. Bo ja w końcu doszłam do tego, że one właśnie są w bardzo podobny sposób dziwne i skonstruowane. I to jest zdecydowanie. Tak. No dosłownie jakbym wąchała nie taki sam zapach, tylko
To tak jak w Maison Crivelli. Rozpoznacie Maison Crivelli, bo jeżeli, nie wiem, przewąchaliście czy mieliście z 5 zapachów, to tam jest te DNA specyficzne. Jest kilka marek, które mają swoje DNA, taką specyficzną formę robienia zapachów. Nie wiem, 3 te same składniki, które są dodawane i tworzą cały czas, tylko coś jest zmieniane, przemieniane, ale generalnie czujecie, że i tu mam bardzo podobnie. Tak. W ogóle najśmieszniejsze, co Wam powiem, to ten zapach bardzo dziwną rzecz robi, kiedy się na mnie ułoży. Pachnie jak chałwa. Dosłownie jak chałwa. I teraz tu tak samo. Zaczynam wyczuwać jakby właśnie jakąś chałwowość. A że chałwę lubię, to może dlatego łatwo mi było to wyczuć. Dobra, zobaczmy co to jest, bo to jest Intrigue, Very Intrigue. Nie uwierzycie w to. No nie, bo ja nie wierzę. Ja chyba muszę przytrzeć oczy, bo to jest po prostu... Zapach to jest Mauboussin. A to jest zapach Mauboussin. Histoire do. Szyprowo-owocowe. Ja bym w życiu nie powiedziała, że to jest szyprowy zapach. W życiu. I owocowy w życiu. Christine Nagel stworzyła tę kompozycję. Nutami głowy są żółta śliwka mirabelka. No właśnie, to czuć. Czerwona mandarynka i bergamotka, nic takiego nie czuję. Sercu, liang, biała brzoskwinia, indyjski jaśmin. No to ta brzoskwinia później jest wyczuwalna i jaśmin. A w bazie jest, i całą tę bazę czułam. Paczula, benzoes, bursztyn, wanilia, drzewo sandałowe i cedr. Tak jakby tylko ta baza była głową i sercem, mam wrażenie, tego zapachu. Jakby ten opis powinniśmy odwrócić, bo ta śliwka nie dochodzi jako pierwsza, tylko jakby w sercu była. Może inaczej, z serca brzoskwinia i jaśmin dochodzą dużo później i jeszcze ta śliwka gdzieś majaczy, ale głównie cała ta baza, która jest, właśnie Was bucha w Was. To jest coś niesamowitego dla mnie. Ten zapach jest tak przedziwny i mówię Wam, że bardzo są podobnie zbudowane. Bardzo. Jestem w totalnym szoku. 17 i nadszedł ten czas, żeby dowiedzieć się. Czuję pełną ekscytację. Co za zapach kupię, bo ten zapach muszę mieć. Uderza w Was cytrynowa ziołowość. Dosłownie ziołowa cytrynowość. Bardzo silna nuta pieprzu dochodzi za moment. No i to wszystko na 100% leży na skórze. I to, co dzieje się, kiedy ten zapach się ułoży, to jest coś niesamowitego. Dlatego, że to jest ziołowo. Ta cytrynowość też moim zdaniem nie wynika z owoców. Tylko to jest jakaś trawa cytrynowa albo jakieś zioło cytrynowe. Po prostu tu jest przestrzenność. Tu jest wręcz delikatna, momentami suchość taka ziołowa. Tu czuć, że tu nie ma soczystości owocu, czy no po prostu jakby no czuć, że to jest właśnie coś takiego ziołowego, już cytrynowego. Ja nie wiem, co to jest, bo ja nie znam, nie przychodzą mi trawa cytrynowa, tylko znam, ale czy to jest zapach cytrynowy? Trawa cytrynowa nie wiem, czy ma zapach, wiecie, ziołowy. No ale tu jest stricte ziołowość. Ona się łączy z tą skórą. I to jest po prostu cytrynowa skórzaność. O tak bym opisała ten zapach. Układa się jak milion dolców. Zachwyciła mnie. To jest
skóra, której ja nie mam w kolekcji. A jak mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że ja skórzane zapachy lubię i wydaje mi się, że Olena specjalnie mi dobrała ten zapach, bo po prostu ona wie, że ja skórę kocham. No i tu trafiła w 10. I wybaczcie, ale ja muszę się dowiedzieć, co to jest, bo ja już dzisiaj ten zapach zamówię. Czekałam tylko, aż nagram ten film. Queer Eau de Parfum Molinard. Boże! Stworzony w 2015 roku. W głowie jest gałka muszkatołowa, werbena cytrynowa, widzicie, i bergamotka. O, czyli jest jeszcze jakiś owoc, może po prostu podbija to. Nutami serca są szafran, pieprz. Pieprz wyczułam bardzo silnie, lawenda i lilia w ogóle. W bazie jest skóra, agar, bursztyn, piżmo, drzewo sandałowe i paczula. Skóra. Przede wszystkim skóra. I cieszę się, że na mnie ta skóra wybrzmiewa najbardziej. Zapach jest po prostu cudowny, inny, ale naprawdę piękny i noszalny. Mało tego, to jest zapach na lato. On bardzo, bardzo będzie odświeżał przez tę swoją cytrynowość. Cały zapach jest zachowany w takiej formie przestrzennej i bardzo orzeźwiającej. Niesamowity i on będzie w mojej kolekcji. A kiedy Wy oglądacie ten film, no to ja myślę, że już mam nawet, żeby Wam próbeczki sprzedać. Zapach 18. Aha, tak. To jest zapach niezapamiętywalny. To jest zapach, który na mnie siedział 15 minut. Beznadziejne parametry. No i to, co Was uderza, to likier malinowy. Tutaj jeszcze na papierku, bo na mnie to absolutnie nie było nic, ale tu czuję jakąś cytrusowość. Czuję paczulę zdecydowanie. No i raczej zapach siedzi na jakimś takim piżmie. Z tym, że ja sobie też napisałam, że jak on się ułoży, to jest dla mnie troszeczkę podobny do Lancome Midnight Rose, tylko że tam jest dużo intensywniej. Na mnie Lancome Midnight Rose pachnie jak Angel Nova, ale na papierku pachnie lekką malinową chmurką z dodatkiem róży. I ja tu róży wprawdzie w ogóle nie wyczuwam, ale ta malinowość jest bardzo podobnie tutaj ujęta, ponieważ jak on się ułoży, a to jest mainstream raczej na 90%, dlatego że to jest takie, nie za bardzo się jakoś zmienia. Taki jest mało ambitny, bym powiedziała. No, ja nawet na papierku go za bardzo nie czuję. Na papierku czuję jeszcze jakieś takie nuty skórzane, nie wiem, delikatne może. Ale to chyba bardziej takie coś udawanego, nie wiem. W każdym razie, no bym powiedziała, że to jest na jakimś piżmie i to jeszcze takim właśnie, którego chyba mój nos nie czyta. Coś jak Narciso Rodriguez, bo tak jak mówię, ja go po 15 minutach dosłownie tego zapachu nie czuję, więc zobaczmy, co to jest. 18. Jak mam to przepołowić? Przepraszam bardzo. O. Fifth Avenue Royal Elizabeth Arden z 2017 roku. Zapach nutami głowy są... Ja w ogóle nie lubię tej linii, więc może od razu, nie wiem, moja głowa już jest chyba uprzedzona. Nutami głowy jest likier, malina, kwiat pomarańczy i sycylijska bergamotka. Nutami serca są paczula, olibanum, cedr atlaski i cypriol. Nutami bazy są zamsz, labdanum, drzewo bursztynowe i piżmo. No niby tyle nut, ale tak naprawdę czuję tylko likier, malinę, paczulę i piżmo. No gdzieś tam na tej kartce wyczułam delikatne nuty skórzane, ale na ciele absolutnie nie. No to nie jest zapach, który chciałabym. Dobra, teraz zapach numer 19. Ja tu coś pokombinowałam z tymi i jednej karteczki mi brakuje, ale to nic. Mam tu jeszcze jakąś brązową chyba, wyciętą, to sobie na niej popsikam. Ach, no tak. No tak. To jest zapach, słuchajcie, waniliowy generalnie. Zapach waniliowy, zapach, który dla mnie jest bardzo podobny
do Divine Vanille od Essential Parfum i nawet sobie tu napisałam, że jest bardzo podobny. To jest taka wanilia, jedna z piękniejszych w ogóle wanilii. Ja kiedyś on był na mojej wishliście, ale później troszkę się oddaliłam od tych waniliowych. Kupiłam sobie Bibi Factory Vanilla i też mi zaspokaja tę potrzebę. Bibi jest suchszy niż ten, ale to jest, słuchajcie, wanilia, która rozpoczyna się pięknie kadzidlano, później przechodzi w taką wanilię pieprzną. Ona nie jest taka słodka dla mnie, jest bardziej wytrawną wanilią. Jest przepiękna, taka, no, dla mnie to jest właśnie wanilia, którą ktoś rozumie na niszowy sposób. Raczej próżno takiej szukać w mainstreamie. Ciekawa jestem, jaki to jest zapach, dlatego że no, tak bardzo mi jest do Divine podobny i ciekawe, czy to jest jakaś droższa propozycja, czy to jest coś tańszego. Gdyby to było coś z jakichś designerskich marek i coś taniego, to byłabym w szoku i może bym kupiła. Ja w ogóle Divine Vanille, słuchajcie, miałam 10 ml odlewki i zużyłam chyba w styczniu te 10 ml odlewki i tak naprawdę miałam właśnie cały czas na wishliście, ale później stwierdziłam, że może bez sensu, lepiej będzie znowu gdzieś tam dorwać jakąś odleweczkę, bo ja i tak mam tyle perfum i kiedy mam tego używać, ale to jest jedna z wanilii, która dla mnie jest zrobiona perfekcyjnie. Zobaczmy, co to jest, bo jestem ultra po prostu ciekawa. Nie uwierzycie, nie? Nie uwierzycie, bo ja nie mogę uwierzyć. To jak wy chcecie uwierzyć? To jest Divine Vanille Essential Parfum. I wszystko jasne. To jest kompozycja, słuchajcie, z 2019 roku. Tak jak czytam, Olivier Pesco stworzył ją. I w głowie jest cynamon, czarny pieprz i szałwia muszkatołowa. W sercu jest kadzidło, osmanthus i pomarous. Nutami bazy są madagaskarska wanilia, fasola tonka, syjamski benzoes, cetr teksański, paczula i piżmo. Ja nie potrafię już czytać, coś mi się język plącze, nie wiem o co chodzi. Jestem dzisiaj przebodźcowana. No to dostałam Divine Vanille do przetestowania, a ja faktycznie nigdy Wam nie mówiłam na swoim kanale o tym zapachu. O wielu zapachach Wam nie mówię na swoim kanale, a mam odlewki niemałe. Po pierwsze, sporo dostawałam od dziewczyn, po drugie, sporo dostaję od widzek, przesyłek różnych. Po trzecie, sama sporo kupuję też, co bardziej mnie interesuje, ale ja Wam nie mówię o wszystkim, co mam. Po prostu staram się Wam opowiadać tematycznie i nie wszystko mi się zawsze gdzieś tam wpisuje. Ale to jest bardzo ciekawe, że ja je wyłapałam. To znaczy, ja prawdopodobnie tego zapachu bym tak nie wyłapała, gdybym tak naprawdę stosunkowo niedawno jeszcze go miała i używała. Dobra, i teraz ostatni zapach, 20. I tutaj dochodzi do głosu, słuchajcie, tu jest wiśnia połączona z realistycznym, odzwierzęcym miodem, takim z prawdziwej pasieki ze słoika, który otwieracie i wąchacie. On ma taki, on jest słodki, ale ma ten taki nie goryczkowy, ja nie wiem jak to nazwać, ma taki specyficzny zapach właśnie odzwierzęcy. Dla jednych on jest nieprzyjemny, dla drugich jest przyjemny. Kiedyś wąchałam taki zapach Bee od Eli, poczekajcie, Brooklyn, Eli z Brooklyn marki. Bee się nazywa w ogóle zapach. To jest dosłownie zapach miodu i to tego pszczelego, no. I tu dokładnie ten miód. A że mój wujek miał pasiekę, to ja ten miód, zawsze miałam zresztą miód w domu, ale to jest taki no prawdziwy, niczym tam nie przekombinowany. Bo te, które wy kupujecie w sklepach standardowo, one nie do końca mają ten zapach. To trzeba naprawdę wziąć z pasieki. I ja ten zapach znam i on się pięknie łączy tu z wiśnią.
Zdecydowanie jest to wiśnia, nie może być nic innego. Ja tu sobie jeszcze napisałam tak. Są jakieś migoczące echa czekolady w tle. No i faktycznie są. Natomiast słuchajcie, to wszystko jest chyba na agarze. Nie na taki, tak, bo to jest taka, tu jest agar podany na sposób drzewny, czyli nie jakiś dymny, ale to jest taki specyficzny, gorzkawa drzewność. Stąd tak się domyślam, że to może być agar. No i wydaje mi się, że jest coś w bazie jeszcze zielonego, stawiam na paczulę, bo ona na ogół jest, a jednak czuć pewien rodzaj zieloności. I teraz, czy to może jest paczula czekoladowa, która i jest z jednej strony zielona, taka wiecie, a z drugiej daje ten powiew czekoladowości, czy tu jest czekolada? Nie wiem. I wiecie co? Jest tu coś cytrusowego, nawet chyba, tak, jest tu coś cytrusowego w nich, ale jakby bardziej właśnie znowu trawa, bo też nie ziołowość, ale coś, znowu jakby to nie był cytrus, tylko właśnie jakaś trawa cytrynowa, coś w tym stylu. Generalnie ten zapach nie jest dla mnie i powiem Wam dlaczego. Ja taki miód ogólnie, jaki jest podany tu, on przejmuje cały ten zapach. Ja czuję w nim tylko ten miód. Tak naprawdę wiśnia mi gaśnie, no ta paczulowość jest i ta agarowość, ale generalnie cały jest przejęty przez ten miód i on mnie męczył. Po prostu ten zapach mnie męczył. To jest ten miód odzwierzęcy i on nie jest łatwy, on jest specyficzny i mimo tego, co dalej tam czuję, to mi się wydaje, że brakuje tu jakiegoś takiego połączenia, które po prostu chyba nie ma czegoś takiego fajnego w sercu, co mogłoby ten miód troszkę stłamsić. On jakby tak, on jest tak silny, słuchajcie. Jest delikatna czekoladowość, ale dalej ona jest w wydźwięku tego miodu. Dla mnie bardzo trudny i ciężki zapach. Trochę też, słuchajcie, podobny chyba do jakiegoś zapachu Zoologist. Tak mi się wydaje. No tak bym powiedziała, że może do jakiegoś zapachu Zoologist jest podobny. No ale dobrze, zobaczmy co to jest. Invite Only Amber Kajali? A no w życiu bym nie powiedziała, że to Kajali. Orientalno-przyprawowe. Stworzyli Ilias Ermenidis i DSM Firmennik. Nie wiem co to jest. I teraz tak, w głowie jest liść tytoniu. Nie czuję w ogóle. Miód, wiśnia, no i to dominuje. Czekolada, czyli jest czekolada. I orzech laskowy, nie czuję go w ogóle. W sercu jest cejloński cynamon, róża majowa, róża damastyńska i z cytrusa. Róża? Zero róży. Nutami bazy są bursztyn, agar, wanilia, benzoes, drzewo sandałowe, paczula, piżmo i cypriol. Paczula jest. Reszty mój nos w ogóle nie czyta. Głównie przejęte jest to przez miód. Kompozycja nie dla mnie. Ale że to jest kajali? W życiu bym się nie spodziewała takiej trudnej, bo dla mnie to jest trudna kompozycja w marce Kajali. Zawsze myślałam, że robią tylko przyjemniaczki, a tu polecieli z bardzo realistycznym miodem. Może zmienię o nich zdanie jednak na trochę inne. Nie, że pozytywne, bo było negatywne, tylko po prostu kojarzyła mi się marka w jeden sposób. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle z moich testów. Piszecie do mnie, że bardzo chętnie też wysłałybyście mi zapachy do testów. Ja na razie niczego nie przyjmę, dlatego że ja nagrywam jeszcze na tym mieszkaniu wszystko, co mogę na czerwiec, bo później będę miała jeden wielki Saigon. Przeprowadzam się, powiem Wam szczerze, do takich warunków, gdzie najpierw będę sobie te warunki musiała zrobić. I będę żyła spartańsko. Więc
nie ma mowy o tym, żeby mi coś wysyłać, bo ja się nie wiem, kiedy tam odnajdę i tak dalej, dlatego to wszystko jest takie, wiecie, przytłaczające. Ale już jak się wszystko uspokoi, to myślę, że na spokojnie, na nowo wrócimy do takich testów, bo to jest zawsze ciekawe. I jak widzicie, ciało potrafi zmienić te zapachy, potrafi przerobić te nuty na jakieś takie inne, dziwne, ale bardzo się cieszę z Divine Vanille, że no, spoko wyszło. Mobusę, jestem w szoku, że wyłapałam. Boże, ten zapach jest piękny, ale jest specyficzny. Ale jestem w szoku, że wyłapałam, że tu jest jakieś takie wspólne DNA. Od razu mi się skojarzyło, bo to jest najdziwniejszy zapach w mojej kolekcji, a ten zapach Mobusę kiedyś też był na mojej liście i też właśnie jest bardzo dziwny. Tak jak napisałam sobie w notatkach, bardzo, bardzo dziwny zapach. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się bardzo dobrze bawiliście. Pozostawcie komentarz pod tym filmem, lajka, jeżeli Wam się podobało i podbicie, jeżeli jeszcze macie. Pamiętajcie, żeby wspierać mnie w ten sposób. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to nie wiem, co się z Tobą dzieje. Klikaj tam te subskrypcje i pamiętaj o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego z moich filmów. Buziaczki kochani. Pa, pa!